Cześć, witam Was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem Was zaprosić do recenzji DigiRadio 10IR, radio marki Technisat. Zapewne wielu z Was ma w domach jakieś starsze systemy Hi-Fi, które świetnie grają, natomiast nie posiadają na przykład dostępu do radia cyfrowego, dostępu do radia internetowego, do Spotify, nie mają na przykład systemu Bluetooth do przesyłania muzyki prosto z telefonu. No i tutaj właśnie rozwiązaniem jest DigiRadio 10IR. To radio samo w sobie nie ma wbudowanych głośników, natomiast jest to radio, które możemy bardzo łatwo właśnie podłączyć do takiego zestawu Hi-Fi, czy też na przykład do jakiegoś soundbara i dzięki temu mamy możliwość właśnie korzystania z tych wszystkich nowych technologii, czyli właśnie z łączności Bluetooth, z radia internetowego po Wi-Fi, z radia cyfrowego DAB+, z radia analogowego. Mamy też łączność ze Spotify Connect, tak więc możemy w bardzo prosty sposób rozbudować możliwości naszego starszego systemu Hi-Fi, który świetnie gra, ale właśnie nie posiada tych nowych technologii. Na początek oczywiście, jak widzicie, zawartość zestawu, czyli w zestawie znajdziemy radio, tak ono wygląda, pilota zdalnego sterowania do tego radia, instrukcję obsługi, zasilacz, przewód zasilający, mamy też tutaj przewód antenowy i przewód audio do podłączenia właśnie tego radia do systemów Hi-Fi. No i teraz może zobaczmy sobie po kolei, jeżeli chodzi o budowę i wykonanie DigiRadio 10IR. I teraz jak widzicie, radio nie posiada żadnych przycisków fizycznych, więc będziemy go obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania. Konstrukcja bardzo mała, to jest około pewno 11 na jakieś 8-9 cm. Po środku duży kolorowy wyświetlacz, poniżej logo marki Technisat, marka i tak naprawdę na froncie to jest tyle. Tutaj jeszcze jest odbiornik pilota zdalnego sterowania. Boczne krawędzie, tutaj jak możecie zobaczyć, są puste, podobnie jak górna. Od spodu podstawka z takimi tutaj miękkimi nóżkami, dzięki czemu możemy sobie to radio postawić w dowolnym miejscu. No i teraz to co najważniejsze, czyli tylny panel. Wejście antenowe i teraz zauważcie, że mamy tutaj tą antenę, taki cienki przewód, natomiast możemy bez problemu podłączyć każdą antenę zewnętrzną, dzięki czemu będziemy oczywiście mieć znacznie lepszy odbiór stacji radiowych, czy to w paśmie FM, czy też DAB+. Kolejny bardzo duży atut, czyli wejście optyczne SPDIF. W ten sposób możemy sobie podłączyć jakieś właśnie nowsze, na przykład soundbary, które nie mają budowanego radia i też korzystać na nich właśnie z wszystkich tych funkcji audio. Do starszych urządzeń Hi-Fi mamy tutaj wyjście audio, kanał prawy, lewy i tutaj mamy już te czynsze przewody w zestawie. Zasilanie USB mini, czyli to starsze, szersze. Tutaj oczywiście jest do tego przewód. Jest też ładowarka w zestawie 500 mA, czyli tutaj dużego poboru prądu nie będziemy mieli. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o konstrukcję. Małe, zgrabne urządzenie, które naprawdę dużo potrafi. Teraz przejdźmy do pilota zdalnego sterowania. Jeżeli chodzi o pilota, konstrukcja tutaj jak widzicie niezbyt duża, bardzo poręczny pilot, miękkie przyciski, delikatnie klikające. Przyciski tutaj do zarządzania w górnym bloku, czyli mamy equalizer, mamy skanowanie częstotliwości, mamy też jak widzicie budziki, wszystkie funkcje do odtwarzania muzyki, czyli tutaj zapętlanie utworów, stop, pauza, przewijanie itd. Następnie blok przycisków do zarządzania samym radiem, czyli główny joystick, przyciski menu, mode, info oraz back po bokach, no i przyciski numeryczne wraz z listą kanałów ulubionych radiowych pod spodem. Tak więc bardzo zgrabna, praktyczna konstrukcja. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o ten zestaw. Teraz może pokażę Wam funkcję tego radia. Czyli po kolei podłączamy zasilanie. Tutaj oczywiście do wyboru mamy kilka języków. Zarządzamy za pomocą pilota zdalnego sterowania, czyli poruszamy się tutaj po tym menu. No i teraz może zobaczmy, mamy język polski, wybieramy język polski i jak widać będziemy mogli obsługiwać to urządzenie w języku polskim. Od razu mamy możliwość uruchomienia automatycznego kreatora tutaj konfiguracji, czyli ustawiamy sobie czas, niech to będzie 24-godzinny, aktualizacja niech będzie z internetu, strefa czasowa, tutaj sobie też musimy to wszystko poustawiać.
Możemy włączyć DST lub też wyłączyć, tak jak w tym przypadku. Następnie mamy zachowaj połączenie z siecią, dajemy tak, wyszukujemy wszystkie dostępne sieci Wi-Fi w pobliżu. No i następnie łączymy się już z naszą siecią. Urządzenie pracuje zarówno, jak widzicie, w paśmie 2,4 jak też 5 GHz. Wybieramy naszą sieć, następnie możemy skonfigurować poprzez przycisk WPS na routerze lub też kod PIN lub ewentualnie pominąć WPS i wpisać sobie hasło do swojej sieci. I tak naprawdę po wpisaniu hasła trwa łączenie siecią i można powiedzieć, że praktycznie urządzenie radio mamy już skonfigurowane. Teraz przechodzimy do głównego menu naszego radia, czyli jego możliwości i jak widzicie, dostępne mamy radio internetowe, mamy podcasty, mamy aplikację Spotify, radio cyfrowe DAB+, radio FM oraz łączność Bluetooth. Konfiguracja systemu. Tutaj mamy ustawienia czasu, daty, ustawienia sieci jeszcze raz, język, wybór, ustawienia fabryczne, przywracanie, aktualizacja oprogramowania. Jeżeli się pojawi jakaś nowa wersja, to w tej pozycji będziecie mogli po Wi-Fi to radio zaktualizować. Kreator konfiguracji, informacje o urządzeniu. Tutaj macie aktualną wersję oprogramowania oraz wersję Spotify. Tutaj możecie sobie to wszystko posprawdzać. Wracamy i teraz polityka prywatności i tak naprawdę w konfiguracji, w ustawieniach samego radia to jest tyle. Zaczniemy od tego radia internetowego i teraz wchodząc do radia internetowego, podobnie jak w przypadku innych tego typu urządzeń, mamy tutaj, jak widzicie, wykaz, na przykład stacje radiowe polskie. Możemy przejść tutaj nieco w prawo, podzielić to na popularne, na gatunki, na miasta. Możemy wyszukiwać stacje radiowe z dowolnego miasta, jak widzicie, i następnie sobie takie stacje już odtwarzać na naszym systemie Hi-Fi. Oczywiście możemy też wyszukiwać jakichś konkretnych stacji radiowych, to możemy sobie tu wpisywać ręcznie. Mamy też oczywiście wyszukiwanie po lokalizacji i tutaj mamy już wyszczególnione kontynenty, czyli na przykład Europa. Tutaj sobie następnie wybieramy jakiś kraj w Europie, wyszukujemy sobie stacje radiowe z tego kraju, czy to po gatunkach, czy też po miastach. No i następnie już możemy takie stacje radiowe sobie, jak widzicie, odtwarzać. Kolejna zakładka to są popularne stacje radiowe i tutaj możecie sobie zobaczyć takie najbardziej popularne stacje, które są zapisane domyślnie w tym radiu i taką stację sobie bez problemu od razu odtwarzać. Mamy też możliwość wyszukiwania tutaj, jak widzicie, poprzez źródła, gatunki z całego świata, języki, więc tutaj możliwości, jeżeli chodzi o sortowanie, wyszukiwanie stacji radiowych jest bardzo dużo. Teraz, jeżeli sobie wyjdziemy krok do tyłu, to teraz zobaczcie, oprócz tej listy radiostacji mamy też możliwość ustawienia czasu zasypiania, czyli usypiania urządzenia i do wyboru jest od 5 do 90 minut. Następnie możemy sobie ustawiać alarmy i możemy zaprogramować sobie 2 alarmy równocześnie. Ustawienia audio, mamy equalizer, którym możemy zarządzać. Tutaj możemy ustawiać sobie tony niskie oraz tony wysokie. I mamy przesyłanie strumieniowe, tutaj możemy sobie ustawić jakość niska, normalna lub też wysoka. Następnie ustawienia wyświetlacza, kolory, podświetlenie. Podświetlenie może być tutaj różne dla trybu właśnie działania urządzenia lub też na przykład w trybie uśpienia. I możemy sobie to wszystko tutaj wybierać, ustawiać według naszych preferencji. Następnie konfiguracja systemu to już widzieliście. No i tak naprawdę w radiach internetowych to jest wszystko. Teraz przechodzimy do drugiej funkcji, tryb mode, czyli podcasty. I w podcastach jest bardzo podobnie jak w radiu internetowym, czyli również po krajach, po lokalizacji, po kontynentach, po gatunkach. I tutaj takie podcasty możemy sobie bez problemu wybierać, szukać i odsłuchiwać na naszym systemie Hi-Fi. Przechodzimy dalej. Spotify. Do tej aplikacji oczywiście potrzebujemy mieć zainstalowaną aplikację na naszym telefonie, aplikację Spotify, z której będziemy przesyłać właśnie muzykę bezpośrednio na radio DigiRadio 10IR. I teraz bierzemy nasz telefon z aplikacją Spotify, klikamy tutaj połącz urządzenie, wyszukują nam się wszystkie urządzenia, które mają dostęp do aplikacji Spotify, my wybieramy sobie DigiRadio 10IR. No i tak naprawdę w tym momencie, jak widzicie, możemy już odtwarzać muzykę bezpośrednio z telefonu na naszym systemie Hi-Fi z wykorzystaniem DigiRadio 10IR.
I jeżeli chodzi tutaj o zarządzanie muzyką, to wszystko jak widzicie bezproblemowo nam działa. Pojawiają nam się też tutaj okładki utworów bezpośrednio na naszym radiu, więc mamy tutaj pełne opisy, możemy to wszystko przeglądać, podglądać. Jest też oczywiście przycisk info na pilocie i tutaj możemy zmieniać sobie te opisy, na przykład wykonawca, album, szybkość transmisji, podglądność, buforowanie i tak dalej, więc mamy pełną kontrolę nad aplikacją Spotify bezpośrednio z naszego radia. OK. Kolejna funkcja, czyli Radio DAB+. Wyszukujemy sobie oczywiście stację, to następuje automatycznie przy pierwszym uruchomieniu radia i jeżeli jakieś stacje zostaną znalezione, to zostaną zapisane tutaj w naszym radiu i będziemy sobie mogli je słuchać na naszym systemie Hi-Fi. Jak widzicie, 17 stacji już mi się wyszukało. W mojej okolicy tak naprawdę jest tyle dostępnych stacji, więc prawdopodobnie tutaj nic więcej się nie znajdzie. No i teraz jak widzicie, stacje zostały poprawnie wyszukane i każdą taką stację mogę sobie teraz otworzyć i słuchać na systemie Hi-Fi. Oczywiście takie stacje radiowe możemy sobie też zapisywać na liście naszych stacji ulubionych, jeżeli byśmy chcieli taką listę sobie stworzyć. Zobaczcie, tak wygląda ta lista. Na przykład tu sobie dołożyłem WP Radio na pozycji pierwszej i mogę sobie teraz te listy łatwo tą pozycję wybierać. Natomiast jeżeli chcemy dołożyć jakąś kolejną pozycję, na przykład radio Trendy Radio, to uruchamiamy to radio i na przykład wybieramy dwójkę na pilocie, przytrzymujemy nieco dłużej i program zostaje zapisany. I zaraz zobaczcie, na liście pojawiła mi się druga pozycja zaprogramowana, drugie radio. Więc tutaj mamy możliwość tworzenia sobie takiej listy kanałów ulubionych i te listy są tutaj z opisami, z nazwami tych kanałów, więc wszystko to wygląda bardzo dobrze. Teraz przechodzimy do radia FM. Tutaj jest nieco inaczej. Podobnie jak w większości urządzeń marki Technisat, w przypadku radia FM musimy wyszukać kanały ręcznie, to nie odbywa się automatycznie, więc klikamy skanowanie na pilocie, to jest ten przycisk tutaj u góry. I teraz jak widzicie, pierwsza stacja została tutaj odnaleziona i możemy teraz taką stację sobie na przykład zapisać również do listy stacji ulubionych. Przytrzymujemy znowu na przykład jedynkę nieco dłużej i program został zapisany. Podobnie wyszukujemy sobie kolejne stacje radiowe, czyli kolejna stacja, która zostanie wyszukana. Będziemy ją mogli sobie zapisać, dodać do listy stacji ulubionych. I w ten sposób taką listę sobie budujemy. Niestety nie odbywa się to automatycznie. Mamy teraz stację RMF, zapiszemy ją podwójką. I zobaczcie, tutaj również podobnie jak w innych urządzeniach marki Technisat, w przypadku radia FM nie mamy nazw stacji, tylko ich częstotliwości, więc tutaj o tym musicie pamiętać, na to zwracam Waszą uwagę. OK, tak to wygląda przy radiu FM. Teraz przechodzimy do ostatniego połączenia, czyli do Bluetooth. Następuje uruchomienie modułu Bluetooth i teraz w naszym telefonie musimy sobie wyszukać radio DigiRadio 10IR, jak widzicie to nam się pojawiło. Czy zezwalamy do kontaktów? Możemy zezwolić, nie musimy i w tym momencie połączenie jest aktywne i będziemy sobie mogli już przesyłać muzykę po Bluetooth bezpośrednio już na nasz system Hi-Fi, na nasze radio. Tak więc również z połączeniem Bluetooth nie ma żadnych problemów. OK, i to są wszystkie funkcje, w jakie to radio zostało wyposażone, czyli jeszcze raz mamy tutaj oczywiście radio internetowe, podcasty, Spotify, radio cyfrowe DAB+, radio FM oraz łączność Bluetooth audio. OK, ponieważ radio nie ma głośników, no to nie będę Wam tutaj pokazywał, jak to radio gra, ponieważ no oczywiście ta jakość dźwięku będzie głównie zależała od Waszego systemu Hi-Fi, od Waszych głośników, czy też jakiegoś Waszego soundbara, do którego to radio podłączycie, więc tutaj jakaś ocena walorów dźwiękowych nie ma sensu. Natomiast jak widzicie, urządzenie bardzo praktyczne i tak naprawdę niezastąpione przy starszych systemach Hi-Fi, które świetnie grają, ale są niestety pozbawione tych nowoczesnych technologii łączności, więc jeżeli takim systemem dysponujecie, to myślę, że DigiRadio 10IR jest dla Was świetną propozycją. Oczywiście piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tego urządzenia, czy mieliście z nim do czynienia, czy takie urządzenie się Wam podoba. Jestem ciekaw Waszych opinii.
Jeżeli materiał dzisiejszy Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam i zapraszam Was już wkrótce do kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!